To będzie chyba nasz najbardziej rozbudowany vlog. Siemanko, my jesteśmy YT1 i dla osób, które pierwszy raz o nas słyszą, od 8 lat zajmujemy się produkcją muzyki i gramy jako DJ-e. W tym momencie znajdujemy się w naszym studio, gdzie tworzymy nasze własne utwory. Jakiś czas temu pokazywaliśmy, w jaki sposób prowadzimy 18 urodziny. Dziś odświeżymy ten materiał i pokażemy Wam, w jaki sposób prowadzimy wesela, studniówki czy sylwestra. Na sam koniec wstępu chcemy dodać, że część materiału się powtarza. Chodzi głównie o muzykę czy zabawy i konkursy. Ponieważ jak i na weselu, tak i gdy szukacie DJ-a na sylwestra, to się może powtarzać. I żeby uprzyjemnić Wam oglądanie, my w trakcie filmu będziemy mówili, co się powtórzyło i kiedy. Dokładnie, tak więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i zaczynamy! Pierwszym krokiem jest oczywiście podpisanie umowy. Następnie musimy stworzyć plan, jak ma przebiegać dana uroczystość. W przypadku wesel, sylwestra, czy nawet studniówki, czy nawet rajdu studenckiego wygląda to nieco inaczej, więc formalnościami zajmiemy się w dalszej części filmu. Na samym początku pokażemy Wam nasz aktualny sprzęt. Oczywiście staramy się w niego regularnie inwestować, a więc w przebiegu tego filmu będzie on pokazany w różnych formach. Naszą największą imprezą, jaką graliśmy tym sprzętem i w zasadzie wyzwaniem dla tego sprzętu, była impreza plenerowa dla 500 osób. Daliśmy radę, mieliśmy wystarczający zapas mocy, a więc na żadnej sali, nawet tych największych, po 300 osób, mocy nam nie zabraknie. Ale oczywiście pamiętajmy, że gramy z umiarem, jeżeli trzeba, to również możemy przyciszyć. Zaczynając od audio, posiadamy zestaw składający się z subwooferów i kolumn głośnikowych. Łącznie jest ich 12. W przypadku mniejszych imprez gramy przy pomocy 8 kolumn. Zestaw jest podłączony do 3 wzmacniaczy, miksera i konsoli. Światła znajdują się na metalowej rampie, której łączna długość wynosi 5,2 metra. W przypadku, gdy sala jest zbyt wąska, możemy na miejscu zmniejszyć długość o 1,3 metra. Rampa jest podnoszona za pomocą wind, dzięki czemu możemy całość podnieść na 4 metry. Oczywiście z powodów technicznych podnosimy ją na tyle, na ile umożliwia to sala. Znajdują się na niej bary, pary, ruchome głowice, efekty LED, lasery i wytwornice dymu. Całość jest zaadresowana i działa w systemie DMX, dzięki czemu możemy je dowolnie zaprogramować według Waszych potrzeb. Dzięki temu możemy udekorować salę określonym typem światła. Jest to przydatne przy pierwszym tańcu czy torcie. Oprócz tradycyjnych wytwornic dymu, które potęgują efekt świateł uwydatniając strumienie, wiązki i smugi świetlne, posiadamy dodatkową własną maszynę do ciężkiego dymu. Czyli do tańca w chmurach dla młodej pary, dzięki czemu nie trzeba martwić się żadnym wypożyczaniem. Oczywiście nie można zapomnieć o mikrofonach bezprzewodowych, by móc chodzić po całej sali podczas zabaw, własnym przenośnym internecie w postaci modemu, który pozwala nam mieć dostęp do serwisu zapewniającego legalną muzykę, o czym powiemy jeszcze później. Z podstawowych informacji to wszystko. Na miejsce przybywamy samochodem z przyczepą. Samo rozkładanie w przypadku naszego aktualnego sprzętu zajmuje nam 3 godziny. A kiedy już jest wszystko rozłożone, przebieramy się. Ubiór oczywiście jest zależny od tego, jaki rodzaj imprez gramy. A więc zacznijmy od wesel. Gdy jesteśmy gotowi, czekamy na moment, gdy młoda para zjawi się pod salą i będzie witana chlebem i solą. Gdy wszyscy wchodzą do środka, my w zależności od tego, jak wcześniej się dogadamy z młodą parą, puszczamy na przykład marsz Mendelssohna. Następnie witamy wszystkich gości oraz parę młodą. Goście mogą wręczyć prezenty lub zrobić to później na oczepinach. Następnie wznosimy toast i wspólnie śpiewamy 100 lat za młodą parę. Pierwszym etapem jest obiad. W przypadku przerw na jedzenie zawsze puszczamy muzykę w tle. A propos samego jedzenia, warto dodać jeszcze jedno. Ilość posiłków na weselach jest dość duża, dlatego jeżeli para młoda nie ma nic przeciwko, to podczas przerw również staramy się zabawić gości poprzez wspólne śpiewanie lub zabawy. Po obiedzie rozpoczynamy pierwszy taniec. Jeżeli wcześniej młoda para to z nami ustaliła, to przy pomocy wytwornicy wypuszczamy ciężki dym i organizujemy taniec w chmurach. Po pierwszym tańcu zaczynają się zdjęcia lub my zaczynamy imprezę od walczyka zapoznawczego. Następnie przechodzimy do wspólnej zabawy tanecznej. Przeważnie trwa ona do kolejnego posiłku. Jeśli chodzi o muzykę, to zawsze podkreślamy, że gramy dla ludzi, tak by się dobrze bawili. Dlatego gramy sprawdzone utwory i patrzymy, do czego bawią się goście. Gramy różnorodnie, więc każdy będzie zadowolony. Można nam podesłać przed uroczystością jakieś propozycje. Ewentualnie goście mogą nam je dawać w trakcie wesela.
Do drugiego posiłku staramy się wyciągać gości na parkiet. Schemat posiłek, tańce powtarza się do samych oczepin. W trakcie robimy zabawy dynamiczne typu pociąg, który świetnie nadaje się do wyciągnięcia gości. Dodatkowo robimy taniec belgijski, zorbę. Pokazujemy tańce YMCA czy makarenę lub kaczuchy. Jeżeli wcześniej ustalimy to z parą młodą, to przed oczepinami organizujemy pierwszy konkurs. Zawsze zachęcamy, by goście brali w tym również czynny udział. Gdy wybija północ, rozpoczynamy oczepiny. Prowadzimy je szybko i dynamicznie, tak żeby nikt się nie nudził. Parę młodą zapraszamy na środek parkietu i rozpoczynamy wcześniej ustalony plan oczepin. Zazwyczaj jest to kilka konkursów takich jak test Poznania, paczka z Ameryki, gorące krzesła, tykająca bomba, jaka to melodia, konkurs taneczny, wycieczka do zoo czy świstaki. Warto dodać jeszcze jedną rzecz. Współpracujemy z kamerzystami i udostępniamy im miejsca na mikserze, tak by mieli audio w jak najwyższej jakości. Para młoda może również zorganizować pokaz barmański. Czy też pokaz zimnych ognisk. Wygląda to tak. Warto pamiętać też o torcie i dobraniu muzyki, jak i świateł do niego. Czasem puszczane są również filmy od pary młodej z podziękowaniami dla rodziców. O podziękowaniu również nie zapominamy i także je organizujemy. Do końca uroczystości powtarza się mniej więcej ten sam schemat, czyli goście tańczą, pomiędzy tańcem jest ciepły posiłek i zabawy. Na sam koniec wesela pytamy się parę młodą o przedłużenie imprezy i gramy ewentualne bisy, żegnając się z gośćmi. Jeżeli następnego dnia odbywają się poprawiny, staramy się dogadać tak, żeby sprzęt mógł zostać na sali, a my wracamy do domu. Wówczas następnego dnia rano zjawiamy się na sali godzinę wcześniej, by wszystko na spokojnie uruchomić. Poprawiny są podobne do wesela, ale nie ma na nich oczepin, a goście są bardziej zmęczeni dniem wczorajszym. Zaczynamy standardowo od przywitania się, wzniesienia toastu oraz zaśpiewania wspólnie 100 lat. Następnie między tańcami i posiłkiem wplatamy inne konkursy niż te, które były na weselu. Przykładem fajnego konkursu na poprawiny może być jaka to melodia, gdyż jest ona grupowa i nie wymaga dużego wysiłku. Na koniec, gdy zagramy ostatnie bisy i pożegnamy się z gośćmi, to składamy sprzęt w około 1,5 godziny i wracamy do domu. Jeżeli chodzi o formalności dotyczące wesela. Spotykamy się z parą młodą, by podpisać umowę. Następnie ustalamy wspólny plan wesela. W którym opisujemy szczegółowo konkursy oraz zabawy i decydujemy o tym, które zostawić, a które odrzucić. Dodatkowo, jeżeli para młoda chce zorganizować taniec w chmurach, to również ustalamy to podczas podpisywania umowy. Para młoda podsyła nam swoje sugestie dotyczące muzyki lub podsyła nam jakieś playlisty. Na sam koniec warto dodać jeszcze temat ZAIKS-u, który również omawiamy z parą młodą podczas podpisywania umowy. My mamy licencję DJ-a poprzez cykliczne opłacanie legitymacji oraz transferu na pobieranie legalnych utworów. Dodatkowo sami jesteśmy producentami muzycznymi, więc jesteśmy zarejestrowani w ZAIKS-ie. Jednak to nie wszystko. W przypadku imprez okolicznościowych należy mieć wykupioną jednorazową licencję na dane wydarzenie. Razem z Wami podczas podpisywania umowy liczymy składkę, która zawiera liczbę gości, naszą cenę oraz rodzaj sali. Są to bardzo małe koszty, dlatego w ogóle nie musicie się nimi przejmować. Czas na studniówki. W przypadku studniówki dogadujemy się z rodzicami odpowiedzialnymi za organizację imprezy. Po studniówkach również zdarzają się poprawiny, co oznacza, że trwają 2 dni. Zacznijmy od formalności związanych ze studniówkami. W zasadzie są one bardzo podobne do tych na weselach, jednakże troszeczkę się różnią. Największą różnicą są zabawy. Jeżeli klasy nie zaproponują nic od siebie, to wtedy staram się organizować swoje zabawy, o których później. Witamy Was na Studniówce 2020. My się właśnie rozłożyliśmy i zaczynamy. Trwają przygotowania do próby na poloneza. Bal rozpoczyna się przemówieniem, które przechodzi do oficjalnego poloneza lub 2, jeśli szkoła miała pomysł na 2 takie tańce. Standardowo oczywiście polonez. Po nim przemówienie się kończy i przechodzimy płynnie do obiadu. W tle gramy wówczas muzykę. Następnie czas na tańce. Tu zabawa zaczyna się podobnie do 18. Zaczynamy od wypuszczenia dymu i odtwarzamy muzykę, zabawiając przy tym gości. Gramy muzykę dla młodych, sprawdzoną na 18. Dzięki czemu wiemy, do czego bawi się dany rocznik. Oczywiście na początku nie puszczamy muzyki elektronicznej czy też rapu, ponieważ fajnie by było, gdyby rodzice czy nauczyciele również dobrze się bawili. Oczywiście najważniejsi są maturzyści.
Schemat posiłek i tańce się powtarza. Pomiędzy są przedstawienia uczniów, przykładowo w formie scenek lub konkursów Mister i Miss Studniówki, albo nasze konkursy. Oczywiście Belgijka, Zorba, YMCA, Macarena czy Pociąg powtarza się jak na weselu. Ze statycznych konkursów polecamy Jaka to melodia, tak by klasy mogły porywalizować, limbo, czyli przechodzenie pod kijem lub konkurs taneczny, ponieważ są neutralne. Reszta konkursów raczej nie pasuje do formy balowej. Tort na studniówce jest podobny do weselnego, z tą różnicą, że inicjatywę przejmuje dyrektor szkoły. Zawsze staramy się wówczas grać pasujące utwory typu We Are The Champions i udekorować scenę jednolitym światłem, na przykład niebieskim. Około godziny 23 możemy już wchodzić w rap, czy też muzykę elektroniczną, więc do 23 staramy się puszczać też propozycję i dedykację klas w stronę nauczycieli. W zasadzie to wszystko. Tak jak w przypadku wesel, tutaj też również są poprawiny, a więc staramy się, by sprzęt został po prostu na sali. Siemanko, witamy Was na poprawinach Studniówki Jagiellona 2020. Same poprawiny następnego dnia są praktycznie takie same. Jesteśmy na nich zazwyczaj tylko 5 godzin, więc staramy się w połowie już wplatać też nieco mocniejszą muzykę. Można na nich podejść nieco luźniej do tematu konkursów. Goście się już zbierają, niedługo będziemy zaczynać. To wszystko, a więc przejdźmy do tematu Sylwestra. Jeżeli chodzi o formalności i podpisywanie umowy, różnica jest głównie w godzinach, gdyż przeważnie Sylwester zaczyna się około godziny 20. Nasz ostatni Sylwester był przedłużany, a więc kończyliśmy grać dopiero o godzinie 5. W domu byliśmy dopiero o 8, jednak było bardzo miło. W zasadzie to tyle, gdyż konkursy na Sylwestrze raczej nie występują, przeważnie są to zabawy taneczne. Witamy Was na naszym Sylwestrze. Kończymy rok 2019, zaczynamy 2020. W przypadku grania karnawału staramy się grać sprawdzone utwory, ponieważ są na nim osoby w różnym wieku. Dodatkowo tu w 95% ludzie przychodzą w parach i trzeba się do wszystkich dopasować tak, by razem mogli się fajnie bawić. Dlatego też omijamy mocną muzykę elektroniczną czy rap. I gramy w zasadzie wszystko, od muzyki szybkiej, typu rock and roll, po wolne przytulańce, o których właściwie zapomnieliśmy wspomnieć, a przecież pojawiają się na dosłownie każdej imprezie. Schemat posiłek, tańce powtarza się do samego końca. W międzyczasie organizujemy zabawy taneczne, takie jak na weselach czy studniówce, czyli Belgijka, Pociąg, Macarena, Zorba, YMCA i tak dalej. Gdy wybija północ, odpalane są fajerwerki, goście składają sobie życzenia, a my gramy najpopularniejsze utwory roku oraz takie, które kojarzą nam się z Sylwestrem. To wszystko jednak to jeszcze nie koniec filmu. Czas na dodatki, o których wspominaliśmy na początku filmu. Nim jednak przejdziemy dalej, wspomnimy jeszcze jedno. Materiał ten skupia się tylko i wyłącznie na imprezach okolicznościowych, dlatego jeżeli chcecie zobaczyć inne nasze imprezy, to zapraszamy na nasz materiał z Juwenaliów. Link do niego znajduje się w opisie. Może w przyszłości nagramy także materiał oparty tylko i wyłącznie na imprezach klubowych oraz festiwalowych. Oczywiście oprócz wesel, studniówek czy Sylwestra gramy też inne imprezy okolicznościowe. Jedną z najbardziej wymagających i ciekawych są chrzciny oraz festyny, gdyż na nich jest najwięcej dzieci. Gramy także na imprezach firmowych, gdy dany zakład organizuje imprezę. Dużo zleceń mamy na urodziny, w szczególności na 18, na których możemy grać cały repertuar bez ograniczeń, gdyż młodzież bardzo lubi bawić się do EDM czy rapu. Oczywiście z umiarem, gdyż w większości są też na nich rodzice lub członkowie rodziny. Dodatkowo 40., 50. i najwyżej jak dotąd 80. urodziny, a nawet 50. rocznica ślubu. Graliśmy również na 30. rocznicy od napisania matury przez jedną klasę. Jednak część z osób śledzących nasz kanał wie, że w okolicy kwietnia i maja gramy również na radiach studenckich. Tam gramy już dla 500 osób w plenerze. Na takiej imprezie repertuar jest całkowicie dowolny. Od poloneza po hardstyle. Oczywiście jest to w pewnej mierze zależne od propozycji rajdowiczów. Jeśli ciekawi Cię więcej szczegółów, to w opisie filmu wklejamy poprzednie vlogi z rajdów. Tutaj ciekawostka. Na rajdzie Mechanika w 2019 roku nagłaśnialiśmy Cypisa i Schmidtka. To wszystko z naszej strony, a zatem jeśli twój znajomy, znajoma lub ktoś z rodziny szuka DJ-a na swoją imprezę, To podeślijcie im ten materiał oraz wyślijcie im link do naszego Elixa, który jest podany w opisie i skontaktujcie się z nami. Jesteśmy pewni, że się dogadamy. pamiętajcie również, że w filmie były materiały z różnych okresów 2019 roku, więc jeszcze raz na sam koniec pokażemy Wam nasz aktualny sprzęt.
Kończąc, zostawcie lajka, udostępnijcie ten materiał, zasubskrybujcie nasz kanał i słyszymy się kolejnym razem już z remixem lub autorskim utworem. To zdecydowanie nasz najbardziej rozbudowany vlog.